Taki piękny dzisiaj dzień, my właśnie opuszczamy hotel. Za nami właśnie budynek, to był hotel Scandic w miejscowości Alta w Norwegii. I jedziemy dalej, tym razem już kierujemy się powoli na południe i wracamy do Finlandii dzisiaj, więc ja się cieszę. Daleko nie zajechaliśmy, bo dojechaliśmy do Muzeum Alta i wysiedliśmy, bo będziemy zwiedzać. Całe szczęście, że przy drogach od czasu do czasu są takie parkingi i można się zatrzymać i coś tutaj sobie zrobić, jakieś zdjęcie albo filmik nagrać, bo jest naprawdę przepięknie, a za mną skały. Jak ja lubię, kiedy zasypiam w samochodzie, a później Kaj mnie budzi i mamy takie widoczki. Takie góry jeszcze wszędzie dookoła, ale jesteśmy jakieś 30 km przed granicą z Finlandią. Nawet się nie zorientowaliśmy, kiedy przekroczyliśmy granicę z Finlandią, ale to jest naprawdę niesamowite, jak te kraje nordyckie są ze sobą w jakich relacjach. I tutaj naprawdę jedzie się przez drogę i już się przekracza granicę, to jest niesamowite. No, poza tym naszym celem na dziś jest Kilpisjärvi. Tam się zatrzymujemy na jedną noc w takim, no myślę, że całkiem przyjemnym hotelu, który Wam się spodoba, bo zamierzam dalej nagrywać. I co? I później już powoli będziemy zmierzać dalej na południe od jutra. Zatrzymujemy się, kolejny przystanek robimy w Oulu, a później już prosto z Oulu pociągniemy do Tampere.
A jednak tutaj już jest oficjalna granica. Dzień dobry, tak wygląda kontrola graniczna. Śmieję się oczywiście, ale tutaj są te customs i tak dalej, a wcześniej mijaliśmy taki znak po prostu, że już jesteśmy poza fińską granicą, znaczy w Finlandii. Przed nami Kilpisjärvi i Sana. Spójrzcie na to, co się dzieje na niebie. O mój Boże. Dzień dobry, witajcie w sobotę, ja już jestem w kurtce, za chwilę wskakuję w buty i ruszamy na południe do Oulu dzisiaj. Rzucamy ostatni raz okiem na nasze cudne iglo, było przepięknie, była zorza jak widzieliście. Północy nie spałam, tylko leżałam na tym łóżku i się wgapiałam w tą zorzę, ale chyba no taki jest cel posiadania właśnie takich okien. Naprawdę chciałabym coś takiego mieć w domu, tylko że musiałabym wtedy mieszkać gdzieś tutaj na północy. Okej, idę teraz i pokażę wam, jak wygląda to iglo z zewnątrz, ponieważ wczoraj jak przyjechaliśmy, to było już za ciemno, żeby takie sceny nagrywać, a teraz jest idealnie. Mamy dziś taki bardzo piękny, klimatyczny poranek. W tamtym domu mieszkają właściciele, a tutaj są 4 igla i za nimi jest sauna. No i gdyby nie było tej mgły, to byście widzieli, że za tymi drzewami jest jezioro, a tam za jeziorem są góry, no ale na to nie mam wpływu, przykro mi. Państwo mają tutaj jeszcze farmę reniferów, ale chyba teraz renifery wszystkie są gdzieś na zboczach na śniadaniu. I teraz taka ciekawostka, bo nie jesteśmy daleko od granicy z Norwegią, bo Kilpisjärvi to jest takie miasto blisko granicy, a tuż za tą mgłą, za tą miedzą jest Szwecja. Dzień dobry, jest sobota wieczór, właśnie dotarliśmy do Oulu i pokażę wam nasz pokój hotelowy.
looking at me? I just looked at you. Jeszcze mam dla was taką ciekawą historię. Jeżeli słuchacie fińskiej muzyki, to na pewno znacie zespół Uniklubi. Słuchajcie, jestem pewna, że przed hotelem widziałam ich bus koncertowy. Oni są z Tampere, z okolic Tampere, ale dzisiaj właśnie grają koncert tutaj w Oulu i no, jestem pewna, że to był ich bus. A potem jak weszliśmy do pokoju, bo oryginalnie my się nie wybieramy na ten koncert, ale zobaczymy, co los przyniesie. W każdym razie w hotelu sprawdziłam, gdzie dokładnie jest ten klub, w którym oni dzisiaj grają. Okazuje się, że jest jakieś 200 metrów od hotelu, więc to by miało sens, jeżeli by się tutaj zatrzymali. No, ale faktycznie dzisiaj rano oglądałam ich Insta Stories i widziałam na tych stories identyczny bus. To jest chyba ich autobus. Teraz idziemy sprawdzić, bo jednak się wybieramy na ten koncert. Dzień dobry w niedzielę. Właśnie wyjeżdżamy spod hotelu i zgadnijcie co? Wyjeżdża także zespół swoim autobusem, także śmiesznie. A żeby było jeszcze śmieszniej, ja szliśmy z tymi wszystkimi walizkami chodnikiem od hotelu do parkingu. Szliśmy obok tego autobusu i ja z tym ich winylem w ręce, bo wczoraj kupiliśmy winyl na ich koncercie. O, teraz nastanie światłość. Can you see? Or am I disturbing the camera? No, I have to be super careful. Yeah, it's not nice. Exit. Tak, więc szłam sobie ulicą z ich winylem w ręce, a oni siedzieli w autobusie, widziałam tam tylko kierowcę, bo reszta szyb była przyciemniana. O, jeszcze ten autobus tam stoi. No tak, to są oni. Yeah, it's them. Should we go there? Teraz widziałam, że stoją przed autobusem, więc tak, jestem pewna. Well, maybe. Let's do something crazy. What do you want to do? I would say hi. And wish them a safe travel to Tampere. Sure? Bez przypału albo wcale. Honey, YOLO. Dobra, słuchajcie, jakie jaja. Stwierdziliśmy, że żyje się tylko raz i pójdziemy pogadać z nimi. Zaparkowaliśmy samochód niedaleko ich autobusu i ja tam widziałam, że pan gitarzysta się kręcił koło tego autobusu. Stwierdziłam, że dobra, pogadamy chwilę, zobaczymy co i jak. Może podpiszą tego winyla. No i idziemy z tym winylem do nich, on się tak uśmiecha. I ja zaczęłam do niego mówić, że dziękuję za fajny koncert, bla 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 bla. I czy mogą podpisać ten winyl. On mówi, że no jasne, jak tylko macie jakiś długopis. A ja mówię, że no oczywiście, że nie mamy. No zgodnie z prawdą. No ale oni coś tam mieli w autobusie. Poszedł tam, wrócił z długopisem, za chwilę się inni zaczęli wynurzać, ale nie wszyscy jeszcze z tego zespołu. Popodpisywali, pogadaliśmy chwilę, strasznie miłe chłopaki. I potem już wróciliśmy do tego samochodu. Jeszcze po drodze zobaczyliśmy, kto to był, ich drugi gitarzysta. I my do niego takie hello. Ale już wróciliśmy do samochodu, już go nie zaczepialiśmy. A później siedzimy w tym samochodzie jeszcze chwilę przed tym, jak mieliśmy odjechać. Patrzymy, pan wokalista się wynurza z autokaru, dosłownie. I oni tak gadają dalej i pokazują sobie na nasz samochód, a my im z tego samochodu pomachaliśmy i stwierdziliśmy, że no dobra, no ewidentnie gadają o nas, to idziemy i kontynuujemy. Because it was funny situation. Indeed, and it was like really spontaneous, and I think it was nice both to us and to them. Yes, I think they were so surprised. Yes, they were. I think they in a positive way. Yes, Oh my goodness. I think they were like, oh? What? Yeah. And I think you could see that I was enjoying it too myself. Yes, he was laughing all the time. Haha. Okej, no i w każdym razie jak wyszliśmy drugi raz, oni już się na nas patrzyli, bo widocznie widzieli, gdzie zaparkowaliśmy. I ja tak macham tym winylem z daleka i mówię, że jeszcze jeden. No to dobra. I też pogadaliśmy. Okazało się, że jeden z nich był niedawno w Polsce, w Warszawie i mu się podobało. Zrobiliśmy zdjęcia, które wam zaraz tutaj pokażę. I strasznie mili, strasznie mili. No, też jadą teraz do Tampere, także może jeszcze się po drodze gdzieś na drodze spotkamy.
Proszę bardzo, jeszcze na koniec musiałam się pochwalić taką wisienką na torcie, czyli winylem z wczorajszego koncertu i dzisiejszymi autografami członków zespołu Uniklubi. Kończymy vlogi z Laponii. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za obecność i za taki pozytywny odbiór tych vlogów. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niebawem.